Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj zrecenzuję dla Was kolejny męski zapach firmy Fragrance Sport o nazwie Offensive. Opakowanie zewnętrzne tego zapachu wygląda w ten sposób. Ja Wam za chwileczkę pokażę z bliska, jak ono dokładnie się przedstawia, ale póki co pokażę Wam, co znajduje się w środku. Ponieważ w środku znajduje się zapach w kształcie piłki nożnej. Zresztą jest nawet specjalna taka wkładka, która tę piłeczkę przytrzymuje, możecie się przyjrzeć. Inspiracją dla powstania tego zapachu były rozgrywające się 2 lata temu Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbywały się w RPA. Postanowiłam Wam opowiedzieć o tym zapachu w głównej mierze dlatego, że już za moment w Polsce rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jest to idealna okazja ku temu, żeby ten zapach Wam przybliżyć. Według informacji prasowych producenta, zapach ten został stworzony dla zwycięzcy. Stąd też jego nazwa Offensive, która z francuskiego oznacza ofensywny. Kto stworzył ten zapach? To jest bardzo ciekawa informacja, słuchajcie, ponieważ na stronie internetowej producenta, a także w informacjach prasowych można znaleźć adnotację, że zapach Offensive został stworzony przez jednego z najsłynniejszych nosów w Grasse. Jaki to nos, jakie jest jego imię i nazwisko tego perfumiarza, tego już na stronie nie podano, w związku z czym śmiem twierdzić, że żaden sławny nos nie stworzył tego zapachu, a jedynie, napisanie, że to był jeden z najsłynniejszych nosów, było jedynie chwytem marketingowym. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam zdjęcia tego flakonu w internecie, to flakon ten w ogóle mi się nie spodobał. Mało tego, skojarzył mi się z takimi brzydkimi plastikowymi przedmiotami. I spodziewałam się, że jak go już zobaczę na żywo, to będę myślała podobnie. I słuchajcie, ja się niesamowicie zdziwiłam, ponieważ po tym jak otworzyłam opakowanie zewnętrzne i wzięłam ten flakon do ręki, to oczywiście jest tak, że on jest wykonany z jakiejś tam formy plastiku, podejrzewam, chociaż ja się na tym nie znam, ale w dotyku przypomina dotyk prawdziwych piłek, w tym piłki nożnej oczywiście. I bardzo mnie to pozytywnie, że tak powiem, zdziwiło. Oczywiście flakon ten w ogóle nie przypomina tradycyjnych flakonów perfum. Do tego stopnia, słuchajcie, że gdybym ja nie wiedziała, że istnieją takie perfumy, to w życiu bym się nie domyśliła, że to nie jest zabawka. Powiem Wam w ramach ciekawostki, że wczoraj był u mnie brat i jakby w pewnym momencie wypatrzył ten flakon, ponieważ leżał on sobie na stole, przygotowany do robienia recenzji, i zaczął się nim bawić po prostu. Tak jak ja w tej chwili się nim bawię, zaczął sobie tak nim wymachiwać i zaczął go jakby obmacywać, mówiąc w cudzysłowie. I słuchajcie, w pewnym momencie, zanim ja w ogóle zdążyłam go uprzedzić o tym, że to jest zapach, psiknął sobie tym w twarz. Szkoda, słuchajcie, żałujcie, że nie widzieliście jego reakcji. Do tej pory chce mi się z tego śmiać. Szkoda, że nie widzieliście tego, jaki był zdziwiony, jak się dowiedział, że to jest zapach. Także naprawdę, słuchajcie, gadżet jest to niesamowity. Przepraszam Was bardzo, że ja sobie tutaj tak bawię się tym flakonem, ale po prostu on mnie niemal do tego zmusza. Jest taki fajny pod tym względem, że aż chcę się nim coś robić. Wyobraźcie sobie, że można normalnie ten flakon kopać. Można sobie pograć nim w piłkę. Oczywiście to jest mniejsza piłka niż ta tradycyjna, ale naprawdę, uwierzcie mi, że to jest tak wytrzymały flakon, że nic mu się nie stanie, jak będziecie go kopać. Mało tego, ja go przetestowałam również w innych okolicznościach. A mianowicie zrzucałam go mniej więcej z tej wysokości na podłogę i nic mu się nie stało. Jakby tego było mało, słuchajcie, to ten flakon odbija się od podłogi, tak jak piłka. Za moment powinniście usłyszeć odgłos wydawany przez tę piłeczkę po tym, jak odbije się od podłogi. Także uwaga. Słyszeliście? I nic się nie stało.
Jak aplikuje się ten zapach? Tutaj znajduje się, jak widzicie, taka czerwona kropeczka i to właśnie przez nią wydobywa się ten zapach. A żeby ten zapach się wydobył z wnętrza tej piłki, należy nacisnąć w tym oto miejscu z napisem Fragrance Sport. Także kilka sekund zajmuje wyszukanie tego odpowiedniego miejsca. Jaki jest ten zapach? Z racji tego, że został on zainspirowany piłką nożną, no to nie może pachnieć inaczej, jak po prostu świeżo, cytrusowo, orzeźwiająco, czyli dokładnie tak, jak powinni pachnieć sportowcy. Jest to zapach zdecydowanie bardzo świeży, idealny wprost na sezon wiosnę-lato. Na te upały, które tutaj nawiedziły Polskę ostatnimi czasy, jest naprawdę super. Jest to zapach, tak jak powiedziałam, świeży i orzeźwiający. Zapach ten na mojej skórze utrzymuje się kilka godzin i na początku wyczuwam przede wszystkim cytrusy, wzbogaconą taką nutę, nie wiem jak wam to wytłumaczyć, żebyście zrozumieli, ale nutę taką ozonową, taką troszeczkę taką szorstkawą w odbiorze, charakterystyczną dla bardzo wielu męskich zapachów i ta szorstkość wyczuwalna jest na mojej skórze od samego początku do końca. I w ciągu kilkunastu minut wyczuwam też dużą dawkę cytrusów. I nie ma się czemu dziwić, ponieważ w składzie tego zapachu znalazła się m.in. gorzka pomarańcza oraz bergamotka. Moim zdaniem zapach ten jest idealny dla osób, które prowadzą aktywny, sportowy tryb życia lub preferują taki styl życia. To jest zapach dla osób, które uprawiają sporty i które lubią bardzo świeże zapachy. Takie, które utrzymują się na skórze kilka godzin, a jednocześnie nie są zbyt cytrusowe, ani zbyt ciężkie. Tak naprawdę zapach Offensive to jest bardzo przyjemny zapach na lato. Praktycznie dla każdego do noszenia na co dzień. Ten zapach idealnie nadaje się na prezent, nie tylko ze względu na swój skład, na to jak zachowuje się na skórze, na to, że jest idealny właśnie na tę letnią porę, ale również dlatego, że to jest świetny gadżet, którym można sobie pograć, którym można się pobawić. Oczywiście jest to również genialny zapach dla fanów piłki nożnej. Także moi drodzy panowie, jeżeli uwielbiacie piłkę nożną, jesteście zagorzałymi kibicami tej dyscypliny sportu, to oprócz szalików, tatuaży, różnych rysunków na twarzy i tak dalej, proponuję, żebyście się zaopatrzyli właśnie w taki gadżet. Zwłaszcza, że okazja ku temu jest niesamowita, czyli Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, ponieważ to sprawi, że będziecie mieć już pełny ekwipunek takiego typowego, może nie typowego, ale będziecie mieć taki już pełny ekwipunek prawdziwego, zagorzałego kibica piłki nożnej. Jest to zapach dla zwycięzcy, więc ja bym proponowała, żeby cała nasza reprezentacja polska w piłce nożnej używała tego zapachu. A nuż sprawdziłyby się właściwości tajemniczo-magiczne tego zapachu i sprawiłyby one, że Polacy wygraliby te Mistrzostwa Europy. No byłoby bardzo fajnie, chociaż w takie właściwości tego zapachu śmiem szczerze wątpić. Ale myślę, że nie zaszkodziłoby spróbować. Także drodzy panowie, jeżeli naprawdę chcecie pachnieć jak prawdziwy zwycięzca, to bardzo polecam wam ten zapach, bo jest to zapach naprawdę taki bardzo przyjemny, świeży i tak naprawdę niewielu osobom może się on nie spodobać. Gdybym miała porównać ten zapach do jakiegoś innego zapachu, który istnieje już na rynku, to zdecydowanie byłby to zapach Azzurro Chrome, który powstał w 1996 roku i od momentu powstania aż do dziś cieszy się niesłabnącą popularnością na całym świecie. Sprzedaje się genialnie, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim i kupuje go naprawdę mnóstwo mężczyzn. Co ważne, zapach ten podoba się również kobietom. Dlaczego bym porównała do siebie te zapachy? Przede wszystkim dlatego, że one się bardzo podobnie zachowują na skórze i mają również bardzo podobne składy. Oprócz nut takich typowo świeżych, które je łączą, czyli bergamotka czy też gorzka pomarańcza, oba zawierają w sobie również nuty ozonowe, drzewne oraz jaśmin. Przy czym w opisie oficjalnym Azzurro Chrome nie znajdziecie nazwy jaśmin, tylko znajdziecie hedion.
Tym z Was, którzy nie wiedzą, spieszę z informacją, że Hedion to nic innego jak syntetyczny odpowiednik jaśminu. Jeżeli chodzi o ocenę tego zapachu, to w kontekście flakonu i opakowania zewnętrznego, z racji tego, że flakon ten nie należy do tych, które zwykły mi się podobać. Z drugiej strony ten flakon jest niesamowicie funkcjonalny i tak jak powiedziałam wcześniej już kilka razy można się nim świetnie bawić. I jest genialnym gadżetem, także także dlatego oceniam ten zapach na taką mocną trójkę. Nawet powiedziałabym z plusem. Jeżeli natomiast chodzi o samą kompozycję zapachową, to z racji tego, że to nie jest jakaś odtwórcza kompozycja, coś takiego, co wniosło coś nowego do perfumiarstwa, ale jednocześnie jest to bardzo świeży i przyjemny zapach na lato, to daję mu również ocenę 3. Natomiast jeżeli chodzi o trwałość, to z racji tego, że zapach ten utrzymuje się przynajmniej na mojej skórze około 5 godzin, to daję temu zapachowi ocenę 4. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj, także ja z mojej strony bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnych recenzji, które na YouTube pojawią się już niebawem. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa!